Czy zauważyłeś, że im bardziej starasz się być uczynny i miły, tym mniejszy szacunek otrzymujesz od innych? To uczucie, gdy twoja dobra wola, zamiast przynosić uznanie, sprawia, że inni cię testują, lekceważą, a nawet wykorzystują twoją hojność. Nawet jeśli trudno to wyrazić słowami, ciało to czuje. Znasz to napięcie, gdy powstrzymujesz odpowiedź, którą chciałbyś wypowiedzieć. Albo głęboki dyskomfort, gdy zauważasz, jak twój głos traci moc w obecności innych. Tę frustrację, gdy widzisz zimnych, manipulujących, a nawet okrutnych ludzi, którzy są szanowani, podczas gdy ty, pragnąc jedynie spokoju, jesteś ignorowany lub pomijany. Jest to bolesne, wyczerpujące i nieuchronnie pojawia się wątpliwość. Czy coś jest ze mną nie tak? A co jeśli powiedziałbym, że nic z tego nie jest przypadkiem? Za tym doświadczeniem kryje się pewien wzorzec i choć jest to niewygodne, to prawdziwa logika. Machiavelli ponad pół tysiąclecia temu pisał już o tym, a jego obserwacja nadal rezonuje do dziś. Lepiej być obawianym niż kochanym, jeśli nie można być jednym i drugim. Choć fraza ta wydaje się zimna, odsłania rzeczywistość. Świat bardziej reaguje na tych, którzy wyznaczają granice i okazują siłę, niż na bezbronną dobroć. Nie dlatego, że ludzkość jest zła, ale ponieważ ludzki mózg szanuje bariery, podziwia tych, którzy okazują stanowczość, a nie ceni uległości. Pomyśl, ile razy unikałeś konfliktów tylko po to, by zachować spokój, albo ile razy połknąłeś gniew, gdy ktoś przekroczył twoją granicę, a rezultat? Szacunek wzrósł. Czy poczułeś się bardziej niedoceniony? Propozycja tutaj nie jest taka, byś stał się tyranem lub manipulatorem. Kwestia jest głębsza. Uznanie, że sama dobroć nie wystarczy. Gdy dobroć nie idzie w parze z szacunkiem dla własnych granic, staje się otwartym zaproszeniem do wykorzystania, jak krwawienie samotnie w oceanie, przyciągając drapieżniki. Być może jesteś właśnie w takim momencie, zmęczony dawaniem zbyt wiele, byciem ignorowanym, postrzeganiem siebie zawsze na drugim planie. Być może zastanawiasz się, jak mogę być szanowany bez potrzeby stawania się kimś, kogo nienawidzę? Jak pokazać siłę, a jednocześnie pozostać sobą? Jeśli to twój dylemat, ten film wykracza poza powierzchowność. Zdemaskujemy fałszywe przekonanie, że sama dobroć wystarczy i pokażemy, jak sprawić, by twoja obecność stała się niemożliwa do zignorowania. Ludzie nie szanują kogoś tylko za dobroć. Prawdziwy szacunek pojawia się, gdy dobroci towarzyszy postawa, siła i przede wszystkim stanowcze nie. Powszechnym błędem jest myślenie, że wystarczy dobrze traktować, być miłym lub unikać konfrontacji, by być cenionym. Ale ta recepta rzadko działa. Chcesz prawdziwego przykładu? Rafał zawsze był kolegą, który pomagał wszystkim w biurze. Przyjmował dodatkowe zadania, zostawał po godzinach, nigdy nie odmawiał. Aż pewnego dnia jego szef próbował przekazać mu kolejny projekt, który należał do innego kolegi, który wyjechał na urlop, oprócz 3, którymi już się zajmował. Rafał tym razem odpowiedział spokojnie: nie mogę, osiągnąłem już swój limit, a jakość mojej pracy spadnie. Szef próbował dyskutować, ale Rafał utrzymał swoje stanowisko. W następnym tygodniu, ku zaskoczeniu wszystkich, szef zaczął konsultować z nim rozdzielanie nowych projektów. Coś bezprecedensowego. Psychologiczna prawda jest prosta. Szacunek nie rodzi się z intencji czy nadmiernej uprzejmości, ale z postrzegania autorytetu i stanowczości. Terytorium każdego musi być chronione i tylko wtedy druga osoba rozumie, że nie może go przekroczyć bez konsekwencji. Budowanie autorytetu nie polega na groźbach czy straszeniu. Wynika z jasności celu, zdolności do obrony własnych wyborów, a nawet inspirowania pewnej ostrożności, nie irracjonalnego strachu, ale wahania, które powstrzymuje innych przed przekraczaniem twoich granic. Liczne badania pokazują, ludzie zwracają uwagę i zmieniają postawę, gdy wiedzą, że istnieje realna konsekwencja. Jeśli ta treść ma dla ciebie sens i w jakiś sposób dotknęła twojego osobistego doświadczenia, wykorzystaj ten moment, by zapisać się na kanał. Twój udział pomaga przekazać tę wiadomość większej liczbie osób, które również czują się ignorowane lub niewidoczne. Kto wyznacza jasne granice, mówi z pewnością bez krzyczenia i wie, kiedy się wycofać. Komunikuje bezpośrednio: ze mną nie. W mózgu drugiej osoby
Ta postawa tworzy barierę, pole ostrożności, którego nie przekracza się bez zastanowienia. Teraz pomyśl o drugiej skrajności. Ludzie, którzy zawsze mówią tak, gdy chcieliby powiedzieć nie, którzy tłumaczą się zbyt wiele, którzy uśmiechają się, próbując ukryć dyskomfort, którzy milczą, by nie walczyć, nawet gdy wszystko wewnątrz nich wrze. W oczach innych takie zachowanie nie budzi zaufania, lecz przyzwolenie. Jakby osoba mówiła: możesz przekroczyć granicę, tutaj nie ma płotu. Być może nigdy nie słyszałeś tego lub dorastałeś wierząc, że wystarczy być dobrym człowiekiem, traktować innych z empatią, a wszystko się ułoży. Ale realny świat jest trudny. Dobroć bez rozeznania, bez granic i bez siły to tylko przynęta dla tych, którzy chcą nadużyć. Istnieje cichy i nawet okrutny dylemat w tym równaniu. Im bardziej starasz się być wyrozumiały, miły, unikający konfliktów, tym bardziej stajesz się celem nadużyć i lekceważenia. To niszczy od środka i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość. Czy problem leży we mnie? Czy jestem zbyt naiwny? Jeśli się zmienię, czy zdradzę swoje prawdziwe ja? Prawda jest taka, że większość ludzi zatrzymuje się dokładnie w tym miejscu, bojąc się stwardnieć i utracić swoją istotę. Tylko nikt nie mówi, że nie ma prawdziwej dobroci bez siły za nią. Bez tego każda hojność staje się niebezpieczna dla tego, kto ją oferuje. Gdy dobroć nie potrafi się chronić, nie narzuca granic, nie widzi, kiedy jest wykorzystywana, przestaje być cnotą i staje się naiwnością. W skrajnych przypadkach może nawet stać się pułapką mentalną, która więzi ludzi o dobrym sercu w rolach emocjonalnych służących, zawsze gotowych ustąpić, umniejszać siebie i nigdy nie być naprawdę docenionymi. Jeśli podążasz za mną do tego momentu, przygotuj się. To, co nastąpi, może naprawdę zmienić Twoje rozumienie szacunku i autorytetu. Ten cykl ma nazwę: zależność od walidacji i samoporzucenie. Z czasem przyzwyczajasz się do ciągłego ustępowania, słuchania wiele i bycia mało słuchanym, wybaczania nawet tym, którzy nie żałują, próbowania zrozumieć nawet to, co absurdalne. Zamieszanie między byciem spokojnym a byciem pasywnym tylko rośnie i stopniowo zostajesz pochłonięty przez nierówne relacje, gdzie tylko ty dajesz, poświęcasz się i troszczysz. Psychologia nazywa ten ruch samoporzuceniem. To rezygnacja z własnych potrzeb, połknięcie wewnętrznego głosu tylko po to, by podtrzymać obraz kogoś lubianego i przyjemnego. Problem w tym, że ten obraz nigdy nie przynosi szacunku, którego naprawdę szukasz, a cena jest ogromna. Utrata szacunku innych jest trudna, ale gorsze jest utracenie szacunku do samego siebie. Główne przesłanie jest takie: bycie dobrym nie jest oznaką słabości, ale bycie dobrym bez mądrości, bez solidnej wewnętrznej struktury, to najszybsza droga do bólu i rozgoryczenia. I to Machiavelli dostrzegł to z brutalną jasnością. Jego pragnieniem nie było, byś stał się okrutny, ale przejrzysty. W końcu, jakkolwiek niewygodne jest to przyznać, ludzka natura szanuje tych, którzy potrafią się chronić, którzy wyznaczają własne terytorium. To pytanie, które nie daje spokoju: jak się bronić bez stawania się tym, czym najbardziej gardzisz? Jak inspirować szacunek, a w pewnym stopniu ostrożność, bez wpadania w pułapkę nienawiści lub utraty swojej istoty? Niccolò Machiavelli był niestrudzonym obserwatorem ludzkiej duszy, kimś, kto żył otoczony zdradami, wojnami domowymi, kruchymi sojuszami i zmiennymi ludźmi. Dostrzegł bezpośrednio to, co wielu ludzi odmawia zobaczenia do dziś, że prawdziwa władza prawie nigdy nie należy do najbardziej cnotliwych, ale do tych, którzy widzą rzeczywistość taką, jaka jest. Gdy pisał, że bezpieczniej jest być obawianym niż kochanym, jeśli nie można mieć obu, Machiavelli nie bronił bezinteresownego okrucieństwa. Wskazywał z chirurgiczną precyzją fakt o ludzkim zachowaniu. Miłość i uczucie innych są kruche, warunkowe, rozpływają się przy pierwszym znaku konfliktu lub gdy postanawiasz postawić siebie na pierwszym miejscu. Ludzie kochają cię, dopóki jesteś użyteczny, dopóki nie kwestionujesz ich interesów ani nie wyprowadzasz nikogo ze strefy komfortu. Z drugiej strony, strach lub raczej ostrożny szacunek tworzy niewidzialne bariery. Używany z mądrością ustanawia granice, zapobiega nadużyciom, utrudnia manipulacje. Nie chodzi o sianie terroru, ale o nakreślenie linii, którą druga osoba waha się przekroczyć.
Przejdźmy do kolejnego konkretnego przykładu. Marianna była znana z tego, że przyjmowała wszystko, czego nikt inny nie chciał w pracy. Pewnego dnia, na spotkaniu, wszyscy oczekiwali, że przyjmie nowe dodatkowe zadania. Tym razem Marianna zajęła stanowisko. Mogę doskonale wykonać jeden projekt, nie wszystkie. Kto jeszcze może pomóc? Atmosfera zrobiła się dziwna, ale inni koledzy zaczęli się zgłaszać. Po tym Marianna zauważyła, że ludzie przestali automatycznie zrzucać na nią pracę. Zbliżamy się do najbardziej delikatnego punktu. Istnieje ogromna różnica między byciem obawianym, a byciem znienawidzonym. Jeśli nie nauczysz się chodzić po tej linii, wpadniesz w jedną z skrajności, która niszczy każdą relację, czy to osobistą, zawodową, czy opartą na władzy. Bycie szanowanym w machiawelistycznym sensie nie oznacza bycia agresywnym, upokarzającym lub manipulującym poprzez ciągły strach. Nie chodzi o krzyczenie, uciekanie się do przemocy czy terroru, ponieważ wszystko to jest przejściowe i wcześniej czy później terror zwraca się przeciwko temu, kto go wywołuje. Szacunek zbudowany na fundamencie skrajnego strachu zawsze ma datę ważności. Machiavelli ostrzegał, nienawiści należy unikać za wszelką cenę. Książę lub każdy, kto chce zachować swój autorytet, nie może być znienawidzony, ponieważ nienawiść po cichu niszczy podstawy każdej władzy. Ludzie mogą tolerować strach, ale nagromadzone upokorzenie i rozgoryczenie w końcu wybuchają zemstą lub dystansem. Sekretem jest znalezienie równowagi. Być wystarczająco szanowanym, by nikt nie ośmielił się przekroczyć Twoich granic, ale również być wystarczająco sprawiedliwym, by nie wzbudzać pragnienia zemsty czy spisku. Nie wystarczy inspirować jedynie strachem. Trzeba działać sprawiedliwie, zgodnie z własną skalą wartości, aby inni uznali, że Twoja obecność jest wartościowa, a Twoja nieobecność robi różnicę. W praktyce oznacza to bycie jasnym, utrzymywanie stanowczej i spójnej postawy między tym, co mówisz, a tym, co robisz. Pokazywanie bardziej przez działania niż słowa, że istnieje realna cena za brak szacunku, że Twoje słowa mają wartość, że Twoja obecność nie jest automatyczna, musi być zdobyta, szanowana. Ten rodzaj autorytetu nie rodzi się z dnia na dzień. Zaczyna się od małych gestów, spokojnego odmawiania, oddalania się od toksycznych środowisk, unikania długich wyjaśnień dla tych, którzy tylko testują Twoje granice. To codzienny proces odzyskiwania swojej przestrzeni, pokazywania bez rozgłosu, że nie jesteś elastyczny według woli innych. Psychologia pokazuje, że osoby, które sprawują autorytet w cichy i stały sposób, bez uciekania się do jawnej siły, z czasem zyskują więcej szacunku. To tak zwana ukryta władza. Nie musi się pokazywać cały czas, ale zawsze jest obecna, gotowa do ujawnienia się, jeśli to konieczne. To ten rodzaj energii, który sprawia, że inni 2 razy się zastanowią, zanim posuną się dalej, nie ze strachu przed groźbami, ale dlatego, że czują głęboko, że nie tolerujesz braku szacunku. I to jest istota bycia szanowanym, bez bycia znienawidzonym, demonstrowanie panowania nad sobą, a nie nad innymi. Kto nauczył się kontrolować swoje emocje, reakcje i granice ze spokojem i stanowczością, zdobywa trwały szacunek, nawet więcej niż przez jakiekolwiek wybuchowe demonstracje siły. Jeśli, mimo prób narzucania się, nadal czujesz, że jesteś testowany, wykorzystywany lub ignorowany, to znak, że w grę wchodzi coś głębszego. W tym miejscu wkraczamy na terytorium wewnętrzne. Wzorce psychologiczne, nieświadomy lęk przed konfliktem, trudności w prawdziwym stawianiu granic, wszystko to zazwyczaj ma stare korzenie, często niewidoczne. Następnym krokiem jest spojrzenie do wewnątrz i dostrzeżenie, skąd bierze się ta tendencja do anulowania siebie lub obawa przed konfrontacją. Nic z tego nie rozwiąże się tylko logiką. Jeśli w głębi wciąż istnieje strach przed przeszkadzaniem, rozczarowywaniem lub odrzuceniem za zajmowanie stanowiska, to dlatego, że transformacja jeszcze nie dotarła do korzenia problemu. Wielu ludzi dorastało, słysząc, że będą kochani tylko wtedy, gdy nigdy nie powiedzą nie, gdy zawsze będą mili, gdy nigdy nikomu nie będą się sprzeciwiać. Przyjęli za prawdę, że niezgoda to brak wychowania, stawianie granic to egoizm, a każda konfrontacja zagraża uczuciom i akceptacji. Rezultatem są dorośli, którzy uginają się, by zadowolić, którzy wyciszają własne potrzeby, by utrzymać powierzchowny spokój, którzy akceptują mniej niż zasługują,
z obawy przed utratą aprobaty. To trucizna psychologiczna, cichy scenariusz, który zamienia ludzi w zakładników cudzego spojrzenia, więźniów potrzeby akceptacji. Im częściej powtarzasz ten wzorzec ustępowania i anulowania siebie, tym silniejszy się staje. Za każdym razem, gdy mówisz tak, chcąc powiedzieć nie, utwierdzasz siebie, że twoja wola ma mniejszą wartość. Unikając koniecznych konfliktów, tylko powiększasz wokół siebie żyzny, grunt dla niesprawiedliwości i nadużyć. Gdy wybaczasz temu, kto nie uznaje błędu, ani nie czuje wyrzutów sumienia, uczysz, że z tobą wszystko jest dozwolone. Co musi być absolutnie jasne, to to, że prawdziwy szacunek, ten, który pochodzi od innych, rodzi się najpierw wewnątrz. Autentyczny szacunek, ten, który pochodzi z zewnętrznego świata, rodzi się najpierw w tobie. Nie istnieje prawdziwy autorytet, jeśli najpierw nie szanujesz siebie. Niemożliwe jest ustanowienie bezwzględnych granic, jeśli w głębi nie wierzysz, że zasługujesz na ochronę, jeśli nie rozpoznajesz wartości swojej indywidualności. I nikt nie będzie cię traktować poważnie, jeśli przekazujesz niepewność co do własnej wartości lub prawa do pełnego istnienia. Dlatego chcę wiedzieć, w jakiej dziedzinie życia czujesz, że musisz zacząć się narzucać, stawiać na siebie, zdobywać więcej szacunku? Czy to w pracy, w rodzinie, w przyjaźniach, czy w związkach miłosnych? Podziel się w komentarzach. Twoje doświadczenie może być początkiem rozmowy, która pomoże innym osobom znajdującym się w tej samej sytuacji. Prawdziwa zmiana zaczyna się, gdy mamy odwagę dostrzec, gdzie się umniejszamy lub akceptujemy brak szacunku. Jeśli ta wiadomość poruszyła cię, jeśli jakakolwiek część filmu była jak szok rzeczywistości, nie przegap następnego, ponieważ kontynuacja pokaże w praktyce jasne strategie natychmiastowej zmiany twojej postawy i sprawi, że ludzie zaczną postrzegać cię inaczej. Zrozumienie psychologii szacunku to dopiero początek. Zastosowanie tego to to, co oddziela tych, którzy są traktowani poważnie, od tych, którzy pozostają niewidoczni. Podróż do opanowania siebie i bycia niewzruszonym dopiero się zaczyna.